Wraz z rozwojem druku przestrzennego wiele osób zaczęło zastanawiać się, czy można zastąpić drukiem 3D elementy metalowe. Oczywiście można zastąpić elementy metalowe drukiem 3D, ale zastanówmy się, czemu wielu inżynierów decyduje się na taki krok, ponieważ powodów może być co najmniej kilka. Podstawowym determinantem takiej zmiany jest redukcja kosztów. Druk 3D umożliwia nam to, że jesteśmy w stanie stworzyć jeden element czy 1000 w takim samym koszcie jednostkowym. Innym powodem jest czas. Na drukarce 3D jesteśmy w stanie wydrukować dany element w ciągu kilku lub kilkunastu godzin, a w momencie, kiedy przydarzy się jakaś wada konstrukcyjna, jesteśmy w stanie ten błąd szybko naprawić i wydrukować ponownie dany element. Bardzo ważną właściwością jest również obniżenie masy. Wydruki 3D charakteryzują się kilkukrotnie niższą wagą niż ich metalowe odpowiedniki. Dlatego druk 3D świetnie sprawdzi się w takiej branży jak automotive czy też aerospace. W takim razie, jaki materiał najlepiej zastąpi metal? Takich materiałów jest kilka. Ja skupię się na materiale najbardziej uniwersalnym, jakim jest nylon z dodatkiem włókna węglowego. Materiał ten charakteryzuje się przede wszystkim wysoką wytrzymałością względną, ale również wysoką wytrzymałością zmęczeniową, dobrą udarnością, a także jest odporny na korozję. Kolejną ważną cechą tego filamentu jest jego temperatura topnienia, która jest na poziomie 160 stopni Celsjusza oraz to, że ten filament charakteryzuje się dobrą odpornością chemiczną. Jest kilka filamentów na rynku, które cechuje jeszcze lepsza wytrzymałość niż nylon z włóknem węglowym, aczkolwiek to nylon z włóknem węglowym jest najczęściej wybieranym materiałem przez inżynierów, ponieważ cechuje go bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Chciałbym teraz Państwu pokazać kilka wydruków z nylonu z włóknem węglowym, które zastąpiły elementy metalowe. Tutaj mamy przykład turbiny od pompy próżniowej, która pierwotnie została wykonana z mosiądzu, natomiast zastąpiono ją drukiem 3D. Zmiana ta została podyktowana przede wszystkim obniżeniem kosztów, ale również, co pokazał czas, ta turbina ma dużo większą żywotność niż jej odpowiednik wykonany z metalu. Kolejnym elementem jest uchwyt przekładni. Ten element został wydrukowany z takiego samego materiału jak turbina, czyli nylonu z włóknem węglowym. Ten element został wydrukowany po to, aby nie wykonywać skomplikowanego elementu metalowego, który musiałby być spawany i gięty. Model ten wykonano z wykorzystaniem optymalizacji topologicznej, która koncentruje materiał w miejscu występowania sił. Dzięki temu uzyskano optymalny element o niskiej masie i wysokiej wytrzymałości. Dzięki użyciu druku 3D możliwe było wykonanie tak skomplikowanego kształtu w jednym procesie, który trwał około 14 godzin.